Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. No to zaczynamy. Czegoś takiego jeszcze nie było. Hearts of Iron 4 na modyfikacji Black Ice. Uwaga, polską. Będziemy polską bronić się na Black Ice. Dla niewtajemniczonych Black Ice to jest najbardziej spocona, najcięższa, najbardziej stawiająca na realizm modyfikacja do Hearts of Iron 4. Jeżeli porównamy ją do podstawki, to właściwie ludzki umysł nie jest w stanie wymyślić żadnego sensownego porównania. To jest zupełnie diametralnie inna rozgrywka, jeżeli gramy w Hearts of Iron na Black Ice. A my dzisiaj spróbujemy to zrobić polską. Spróbujemy się utrzymać na Black Ice, na historycznym scenariuszu przed agresją malarza z teutońskiego Reichu. Czy nam to się uda? No zapewne nie. Jeżeli jest to możliwe, to tylko w jakiś dziwny, spaczony sposób, nie wiem, kółeczko wokół Warszawy. Spróbujemy zrobić to może bardziej legitnie, bardziej historycznie, bardziej lorowo. Będziemy walczyć o każdy centymetr polskiego skrawka terytorium. I prawdopodobnie upadniemy, ale jaki to będzie upadek? Ale jaki to będzie upadek? Jaki wypocony? Ileż tu będzie bólu, potu, spaczenia, a przede wszystkim totalem krigu, gdzie na Black Ice polską w Hearts of Iron 4 będziemy pocić ostateczną obronę. Jak ja ostatnio sobie przypomnę, jak my graliśmy Black Ice'a, to był ból i smutek na tym uśmiechniętym Gruzinie, gdzie my ledwo zatrzymaliśmy Barbarossę, ale zatrzymaliśmy i wygraliśmy. Mimo wszystko, myślę, że jesteśmy gotowi, aby z dumą i uśmiechem na twarzy upadać naszą Polszą. To będzie tak złe, to będzie tak spaczone, to będzie tak wypocone, to będzie taka chojcowa chłosta, że wy nie zdajecie sobie z tego sprawy. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Zaczniemy może od tego, że Polska tutaj posiada drzewko, które jest lekką przeróbką drzewka dawnej Polszy, takiego pierwszego drzewka polskiego, co miało ten swój taki dziwny pierwszy delcek i to jest lekko przerobione to pierwsze drzewko. Także zachwytu tutaj raczej nie będziemy mieli. Plus jest tylko taki, że my jako Polsza nie posiadamy żadnych debuffów, ani też żadnych boostów na start, także z tego drzewka będziemy tylko siorpać jakieś PP i fabryczki. Generalnie, jeżeli ktoś nie grał Black Ice'a, to polecam nadrobić, albo jeżeli nie oglądał, to polecam. Były dwie serie z Black Ice'a, chyba Włochami i na pewno Związkiem Radzieckim, także warto sobie Bebiciego i Gruzina przepatrzeć, żeby dobrze poznać, tam między tłumaczyłem, ale na pokrótce, całkiem inne, więcej generalnie Black Ice polega na tym, że wszystkiego jest więcej, wszystko jest bardziej rozbudowane, wszystko nastawia bardziej na realizm i faktycznie zarządzanie tym krajem, a nie klikanie pojedynczych dywizji i patrzeniem, jak się robią cele, żeby wyciągać bonusiki. Masa rzeczy, zapewnienie żarcia, paliwa naszym obywatelom. Moje ulubione, jeżeli chodzi o... To w tradzie jest, tak dawno nie grałem Black Ice'a, że muszę sobie przypomnieć. Ulubione, że trzeba surowce przerabiać, rudę żelaza, węgiel na stal i to musi mieć wszystko zaopatrzone w sztalownię, to wszystko konsumuje prąd. Musimy zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, surowce. W zależności im więcej specjalistycznego, potężnego sprzętu produkujemy, tym więcej drogocennych surowców musimy przerabiać, wytwarzać albo skupować. Więc tu gospodarka nasza Polszą. Ja w ogóle się zastanawiam, czy my nie wygramy kampanię wrześniową i przetrwamy Polską, czy my gospodarczo dojedziemy do kampanii wrześniowej. 4 lotniskowce Polską do wojny na Black Ice'ie. Ja nie dam rady. Masa więcej budynków. Jeżeli chodzi o technologię, to bardzo fajny patent na to, że sloty badawcze są podzielone, że niektóre mają do wszystkiego użytku, a niektóre są stechowane. To jest fajne, zwłaszcza jak grasz jakimiś takimi głównymi krajami, typu nie wiem, Teutonii czy Gruzinem, to wtedy faktycznie jest to, sloty są tak podzielone, że tam gdzieś da się to lorowo poklikać. Polska, jak sobie patrzyłem, ma własne unikalne drzewko czołgów i to jest minus, bo będziemy robić te KS-iki. Gdzieś dopiero potem 7 TP, 10 TP. Polska pancerna. Tak, potężne polskie drzewko do 1940 roku. Jeżeli chodzi natomiast o samoloty, to już tak kolorowo nie jest. Mamy jakieś sztokowe z drobnymi polskimi wstawkami. Ale że jest unikalne drzewko. A, bo na Black Ice'ie to chyba większość krajów ma unikalne drzewka i te czołgi czymś się różnią, że metr 35 dla jednego kraju różni się od drugiego kraju. No jakbyśmy zrobili polskie pancerną na kampanię wrześniową, to malarz by się zaskoczył. Takie 4 TP. Nice. Te drzewko produkcyjne, no generalnie wszystkiego multum i my to wszystko musimy przygotować do wojny. Nie wiem, na co my postawimy i jak my będziemy klikać. Podoba mi się 123 fabryczki w Polsce.
z czego aż 72 cywilki. To nie jest dużo, tutaj troszeczkę inaczej działa przemysł. Jeżeli chodzi o templatki dywizji, też inaczej to wszystko działa. Tak samo z produkcją, dużo więcej komponentów na poszczególne. A my robimy 7 TP i TKS-siki. My nawet tutaj polska pancerna stoi. Najwięcej obecnie fabryk w czołgi jest wrzucone. A jeszcze linie produkcyjne na pojazdy. No właśnie, że nie można sobie swobodnie przerzucać fabrykami, tylko trzeba w dużych ilościach, jak trzeba przerzucać, to trzeba mieć te linie produkcyjne. To się budowało osobno. No oczywiście. Jacie. Upadek. Stopień mobilizacji armii, standardy szkoleniowe, korpus oficerski, przedział wiekowy poboru, długość poboru. Oj, będzie problem. Pokaż mnie jeszcze. Czekaj, tu się doktryny badało klasycznie, dobrze ja pamiętam? Dobrze ja pamiętam, że tu klasycznie się badało doktryny. Tak, tu się klasycznie bada doktryny. Fajnie, dużo doktryn do wyboru, gdzie jest jakaś doktryna partyzantki. Bardziej mnie cieszy to, że Polska ma jeszcze nieskończoną doktrynę pierwszowojenną. A chciałem rzecz chyba bardziej ująć, że my w połowie mamy doktrynę pierwszowojenną zrobioną jako Polsza. W 3 lata do wojny skończyć pierwszowojenną i zacząć drugowojenną. Co się dzieje? No nie oszukujmy się, Polska w założeniach ma upaść, a w naszych założeniach są takie, że Polska z dywizją, która składa się z artylerii nadbrzeżnej, ma przetrwać. Brygada Korpus Ochrony Pogranicza, brygada kawalerii, kunie, piechota, artyleria i TKS-ik. Gdzieś tu widziałem taką brygadę. O, tutaj koło Leszna stacjonuje Podolska Brygada Kawalerii, która ma na stanie 12 TKS-ów. No przecież to jest hit. To jest hit i my zaczniemy, jak za starych dobrych czasów Polską, od wzmocnienia państwa polskiego 120 political powera. Tego bym chciał. Na wstępie przypominam, łapki w górę, soczyste komentarze, co by kanał nowy, odbudowany się rozwijał. Przypominam o 2 pozostałych kanałach, serie Total Warowe na znajomym Zająca, powtórki streamów znajomych Chomiczana, Eneba, tanie gry z linkacza Zająca. Kody często wrzucam, gdzie jest około 10% dodatkowej zniżki. Discordzik dla wszystkich graczy, speców historyczno-politycznych czy pogadanki również polecam. No i kanał Twitchowy Zająca jak najbardziej warto również zafollowować, zasubskrybować. Co my tu powinniśmy robić? Nie wiem. Się zastanawiam, czy nie będziemy robić jakiegoś kółeczka Mazowsze, Łódź i tak dalej, brojąc się na rzekach, ale jak zobaczyłem, że na start możemy robić tylko forty dwójki, bo pewnie technologia nas ogranicza, to żem się załamał i to mocarnie. O, lodówki możemy do Polski wprowadzić. No, to tak jak myślałem. Generalnie Black Ice ma chyba najbardziej przyjemne razem z Total Warem. Nie pamiętam, czy Total War czy Black Ice miał najprzyjemniejsze drzewko do badań przemysłowo-elektronicznych. Ktoś lubił podejście do Chojczana pod kątem przygotowań do wojny, a nie samej wojny. Ale nie podoba mi się to. Bardzo mi się nie podoba, co tu się dzieje. Bo jeden slot tam umrze na doktrynie. Ale dużo polskiego sprzętu. Mundur wzoru 37, armata przeciwpancerna wzoru 37, dalekonośna armata polowa, najcięższy karabin maszynowy wzoru 30, polski Fiat 621 czy traktor C2P. Polski Fiat Łazik, ale ładny, ty, jaki oficerski, ładny. Znaczy wiecie, to nie jest tak też, że jesteśmy bez szans. Jakbyśmy byli dobrze obeznani z Black Ice'em i dobrze sobie przygotowali, to my możemy coś tu podziałać. Do 50 militarnych fabryczek na start działających, z dobrze okopanymi, wyposażonymi dywizjami, z przemysłem posiadającym surowiec, brzmi jak plan. Na pewno będziemy potrzebować antierów i antitanków. Na pewno produkuj w większej ilości. Lekka artyleria. Kurde, będę musiał sobie też w międzyczasie troszeczkę poprzypominać. Co my... Aha, to jest artyleria pierwszowojenna, no panie, no to oczywiście. No tak, przecież tutaj się artylerie dzieliły na trzy gałęzie. Samolot do obserwacji artyleryjskiej MEWA LWS-3. Nice. Musimy co nieco zweryfikować nasze imperialistyczne ambicje 4 lotniskowców do wojny. Zróbmy może 3 destroyery do wojny. Grom, Gryf i Grom po raz drugi. Tak. Nie wiem, co my będziemy produkować, a to jest problem, bo my musimy już więcej produkcję surowcową ogarniać na potrzeby. No dobra, ale my trochę własnego surowca posiadamy. Mamy trochę żelaza, troszeczkę węgla mamy. Możemy co nieco
możemy co nieco sztali rozpocząć produkcję, bo lepiej importować żelazo, póki mamy działające sztalownie i zasilane prądem, to możemy na przykład od French Republic zakupić troszeczkę żelaza, że nie 600, ale powiedzmy 150. To częściowo zabezpieczy naszą produkcję sztalową. Z aluminium jest większy problem, bo to są boksyty. To są boksyty. To jest drogie dziadostwo. Decyzji żadnych specjalnych dla Polski nie posiadamy, tylko te takie uniwersalne dla Black Ice'a, gdzie będziemy czarować. Nie wiem, jak my będziemy mieli przyrosty PP i nie wiem, jakich mamy doradców. Sobie nie przeglądałem. No wesoło będzie. A, korpus oficerski jest tutaj. Hunie, polska kawaleryjska. No, na postawce można się bawić. Tutaj to nie. Tu zabawy nie ma. Tu jest spocenie. Cywilki klepiemy. Myślę, że cywilki to jest coś, co potrzebujemy. No na razie będziemy, powiedzmy, budować te nasze zagłębie przemysłowe między Wartą i Wysłą. Jeżeli sytuacja będzie fatalna, no to w jakiś, nie wiem, rok przed wojną to zaczniemy się po prostu fortyfikować w kółeczku wokół Warszawy. Między rzekami, ale chcę na razie tego uniknąć. Wierzę, że Polskę można przygotować solidnie do tej wojny. Posiadamy dużo zboża, może ktoś będzie kupował. Posiadamy trochę węgla, może ktoś będzie kupował, więc mam nadzieję, że troszeczkę cywilek odzyskamy. Dobra, sloty do przeznaczenia industrialnego i resursowego. My nie mamy żadnej technologii przemysłowej. Ja rozumiem, że Polska w dwudziestoleciu międzywojennym miała drobne problemy, ale że aż tak? Ale że aż tak? Dobra, dawaj construction. Tu mamy slot typowo pod rzeczy piechoty. Myślę, że musimy zdecydować, jaka artyleria będzie dla naszej piechoty i na jaką możemy sobie pozwolić, bo statystyki to nie wszystko koszty produkcji. Najtańsza kosztuje 6, najdroższa 26. No i jest drastycznie różnica. Nie wiem, czy nie spróbujemy medium artylerii? Chociaż ona nie jest... no jest lepsza. Ale nie na tyle lepsza, żeby było nas ją stać. Dodatkowo ona wymaga więcej stali i więcej tych fabryk, linii produkcyjnych pod artylerię. A produkcja jest ponad dwukrotnie droższa, 2,5-krotnie droższa, a statystyki nie, aż tak mocno nie wchodzą, tylko defensywa jest różnica, ale te wszystkie soft ataki i tak dalej są nie aż tak różniące. Także załóżmy, że polecimy tylko w artylerię lekką i na niej będziemy się fokusować. No jeden slot musimy niestety uwalić w doktrynę i tego nie da się uniknąć. No i jeden slot nam zostaje jeszcze na fikuśne rzeczy. Jezus, tu też nic nie ma w inżynierii. Upadek, proszę państwa. Kto wierzy? Proszę się przyznać w komentarzach. Kto wierzy, że uda nam się przetrwać? Ja nie pamiętam, na Black Ice'ie Sowieci atakują, czy skryptowo to jest rozwiązane? Chyba tylko na to łoże to jest, że Sowieci też atakują. Polska lotnicza? Są skrzydła lotnicze. Tego bym chciał. Czy jest sens, żebyśmy próbowali robić coś innego? No z jednej strony kusi mnie polska pancerna pod TKS i 4TP, ale chyba całe nasze 50 dywizji zajmiemy po prostu w czystą piechotę i sfokusujemy się na czystej piechocie pod pelotki i pepance i artylerię. No klasyczna Polsza. W ogóle śmieszne jest to, że my mamy 50 dywizji, co daje nam więcej niż pokojowy malarz. Pokojowy malarz ma od 11 do 56, czyli prewencyjny atak na Teutonów swego czasu miał rację bytu. Teraz niestety jest za późno. Teraz jest czas na defensywny Enzik. Pokonamy malarza mocą naszej miłości i przyjaźni. Patrzcie, jakie serduszka pod komentarzem dostaniecie, jak zostawicie komentarz. Odpauzujmy rozgrywkę, żeby nie było, że zanim cały odcinek przegadał. Czasy minęły, kiedy się cały odcinek przegadywało. Od razu pauzujemy i patrzymy, jak Surowiec wygląda. No, sztali dalej brakuje. Niesamowite. Podoba mnie się to. A my rafinerii więcej nie posiadamy. My mamy tylko 4 rafinerie, w sensie też sztalownie. Juuu. No importowanie dużej ilości stali będzie problematyczne, bo tu widzę, że nawet nie wszyscy na rynek wrzucają stal, bo sami na początku mają problemy. Musimy zacząć produkować rzeczy, które nie wymagają sztali. Czy jest coś, co nie wymaga sztali? Nie ma takich rzeczy. Nawet koń wymaga sztali w dzisiejszych czasach. Oh. Wyrzuć TKS-y, wyrzuć 7TP, tak wiem, boli. Ale nie, my jesteśmy Polską eksportową. My jesteśmy Polską eksportową. Nasza sztal, proszę bardzo, trafia nawet malarz kupuje, nawet Brazylia. Co prawda oni się aż biją o to sztal. Patrzcie, że nawet nie eksportujemy pełnych wartości.
Węgiel śląski, proszę bardzo, do Wielkiego Księstwa Luksemburgu trafia. I żarełko do Portugalii, Chińczyki i do Indii nasze te trafia. No to coś tu zarabiamy na tym handlu. Tam, oj, tu dużo żeśmy zarobili. Sztalownię można budować, tylko sztalownia to jest droga rzecz. A nie, kurde, to nie jest aż takie drogie. 4400? Że sztalownię? Dobra, zbudujemy może 30 sztalowni nie, ale 2 sztalownie na Mazowszu? Brzmi jak my mamy surowiec? Właśnie, bo my przecież jak oddamy... Węgiel, no... Muszę tłumaczyć, w pęcie rozrysować, że jest problem. Może troszeczkę bardziej na południe się przesuniemy. No nic, na razie będziemy lecieć chyba na drobnych deficytach sztali. Chyba że będziemy mogli kupować od krajów nam przyjaznych, typu, no właśnie, ile? 60 sztali za 5 cywilek? No dobra, daj. No dobra, na razie wychodzimy git. Jeżeli chodzi o bilans energetyczny, nasz raczkujący przemysł daje radę. To była, że można wybierać konsumpcję, jakby brakowało? No chyba pozmieniali. Ja przypomniałem sobie, że zakładka energii jakoś inaczej działała i na pewno nie było chyba opcji, że można w razie czego paliwo przepalać na produkcję energii. Zakładam, że to jest bardzo nieefektywne, żeby przepalać paliwko. W ogóle jak będzie nam brakowało paliwa, będą braki w tym, no to nam zacznie populacja siadać. Za zadowolenie fabryki zaczną siadać tak samo, jak żarcia zacznie brakować. No, także nieciekawe czasy. Dobra, z bilansem handlowym chyba wyszliśmy na 0, jeżeli chodzi, a zaspokajamy bieżące potrzeby na... Bieżące potrzeby, o te, francuska żeli papą leci. Na bieżące potrzeby budujemy, jak zrobią się stalownie, dużo odzyskamy surowca. Tak, będzie dobrze, zauwacie, wierzycie Zajączkowi, że to wypoczymy? Proszę bardzo, Polska na olimpiadzie, no, a to są zimowe igrzyska. Polski nie ma. No w ogóle war support spada. Bo mamy free pressa. To niedobra jest. To jest bardzo niedobra. Widzę, że w ogóle drobna cenzurka to taka przyjazna politycznie. Jest political power rośnie, weekly stability rośnie, war support rośnie. No taka dobre tam na nadzorowanie. Na nadzorowanie naszych gadżet. Dobra, wzmocnienie polskie. Jezu, ja dawno tego celu narodowego nie widziałem. Który mam rok? 2016, 150 pp. I co ja teraz mam wrzucić? Proszę mi powiedzieć. Proszę spojrzeć na tą ekipę. I kogo ja mam tutaj wrzucić? Szybka zmiana pod czerwonych. No na Black Ice'ie można poczarować. Można poczarować pod różne templatki krajów, patrząc ile jest technologii, ile jest mechanik, ile jest doradców. No na przykład patrzcie na pana Eugeniusza Kwiatkowskiego, ile on ciekawych rzeczy daje. Czy tutaj jakieś operacyjne sloty i tak dalej można sobie poczarować, ale no my jesteśmy w kryzysowej sytuacji. Infrastruktura cywilki, szkoda, że sztalowni nie boostujesz. A byli doradcy, pamiętam. Ten jaki fajny. Ale chyba pan Eugeniusz. Józef Haller, minister edukacji i szkół. Army Experience, populacja spada o 5% rekrutowalna, ale research speed. Planowanie maksymalne. Minister rolnictwa i... Rolnictwa? Juliusz Poniatowski, nie mylić z tamtym Poniatowskim. Miesięczna populacja rekrutowalna, food production, industrial forum. Fajne, podoba mnie się to. Chwilę sobie posiedziałem, przejrzałem wszystkich naszych doradców i narodowe polityczki, jakie mamy powrzucane i przede wszystkim tak, no jest dramat i tragedia, ale zaczniemy chyba od Łukasza Kowalskiego, który podbije nam political power o 3%, wiem, że niewiele i tygodniowa stabilka o 0,10, też wydaje się niewiele, ale to będzie cały czas procentować i możemy całkiem dużo fajniej stabilki naładować, a chyba musimy się na razie skupić na tym, żeby jakoś nasz politykę i przemysł dociągnąć do tej wojny i chyba na tym się skupimy i... kusi to drzewko morskie. 70 dni, 1 stocznia. Nie, no to nie jest drzewko Polski na Black Ice'ie, no. Znaczy, no wiecie, to... Drzewka na Black Ice'ie wyglądają tak, słodziutko. Na przykład, jak malarza pokojowego. Nie ma końca, Ale było jak ostatnio Gruzina. Bardzo przyjemne, jeszcze z misjami. A nasze to jest takie, wiecie... Pewnie ktoś tam na szybko machnął. I nasz plan 4-letni zaczynamy 70 dni i boost 25% do technologii.
No nie chcę, ale muszę. Tu dalej zaczyna się fajnie, na przykład 4 cywilki dostajemy. Także musimy jak najszybciej przejść przez plan 4-letni. Jej, pierwsza doktrynka się zrobiła. Pierwszowojenna pierwsza doktrynka. Drobna cenzura zarzucona, żeby aż tak nam tego war supportu nie zżerało. Szkoda, że nie mamy dodatkowej jednej jeszcze slotu badawczego na doktrynę. No musimy wszystkie piechotowe rzeczy zrobić. To jest musiał importante, bo nasza armia będzie, uwaga, niespodzianka, na piechocie polegać. Tego nie chcemy. Musimy... Czy my już budujemy tą sztalownię? Drogę jeszcze kończymy robić. Plan 4-letni pierwszy się machnął. Kolejny bonus. No strasznie nieefektywne na razie są te cele narodowe, ale nic na to nie poradzimy. Bo tutaj mamy fajnie do produkcji militarek, do budowy, ale to potem. I do fortów to się na pewno wrzuci. Tu mamy troszeczkę manpowera. Tu mamy dodatkowe bonusy do walki na korach, też się przyda. Jak najbardziej. No i gdzieś tu jeszcze na dole widziałem forty wokół Lwowa, więc jest szansa, że w tej serii forty wokół Lwowa powstaną. Hehe, taki mały śmieszny żarcik. To jest na bieżąco z seriami. I widzę, że mamy jakieś niedobory paliwa w kraju. Co mi się nie podoba, bo braki paliwa nam będą zżerać wydajność i popularność partii. Na razie to nie jest dużo, ale te braki będą się nawarstwiać z czasem i będzie tego coraz więcej. Musimy jeszcze baryłeczkę ropy od kogoś zamówić. Myślę, że to będzie OK, bo to powinno na razie rozwiązać problemy. Pierwsze techy do produkcji, nice. I w ogóle sobie przypomniałem, że my musimy wrzucić, jak tu się ręcznie bada doktrynę, za pomocą slotów badawczych. Spokojnie, mamy jeszcze dużo czasu, przygotujemy się do wojny. Musimy tutaj wrzucić teoretyka wojskowości, który da nam armię expa i przyspieszy badanie doktryny lądowej. A, my potrzebujemy jeszcze takiego, co nam pierwszą wojenną doktrynę przyspieszy. Mamy takiego dedykowanego żbiczka. Możemy go zatrudnić? Halo? Panie generale? Do sztabu zapraszamy, pierwszowojennym. Chyba się niech da zatrudnić. Nice. A, żeby najpierw zatrudnić szanownego pana generała, musimy szefa sztabu naczelnego machnąć. Chiefa of Army. Kazimierz Sosnowski, defensywa plus 6%, albo Rydz Śmigły, ofensywa i planowanie. No dawaj defensywę, no nic innego nie możemy kliknąć, Kazimierz Sosnowski. I teraz będzie opcja, tak, teraz będzie opcja, więc potrzebuję kolejnych 150 polityka pała. Tymczasem przemysł powoli się rozkręca i dochodzimy do etapu, gdzie musimy zdecydować, czy inwestujemy w Polszebę, czy równomiernie rozrzucamy po całym kraju. Analizowałem sobie, gdzie będziemy dostawać fabryczki cywilne i militarne z każdej ścieżki rozwoju, patrząc, że część terytorium będziemy musieli oddać i każda ścieżka jest najgorsza, ale koniec końców tu dostajemy chyba najlepsze, najszybsze boosty, także robimy generalny development. Ale nie jest dobrze, bo część tego przemysłu będziemy musieli oddać. Nie wiem, czy nie zrobimy czegoś takiego, że może będziemy się bronić w Śląsku, linia Warty, tutaj Łódź, oprzemy się na Wiśle i tutaj przez Białostoki do granicy. Czy to ma rację bytu? Że pozostaje jeszcze granica na południu. Zobaczymy, ile dywizji uda nam się wystawić. Dobrych dywizji. Kolejny feature z Black Ice'a możemy wprowadzić do naszych dywizji specjalny sprzęt. I w tym przypadku Infantry Guns, który niedawno wybadaliśmy. Naszych batalionów piechoty możemy wprowadzić. I będziemy musieli go teraz produkować. On troszeczkę podniesie wartości naszej piechoty, a nie jest drogi. A, to już się wprowadziło. No to git. Ekspansja nowych miast, 4 cywilki. Dużo, a zarazem mało. Jeżeli chodzi o bieżące stany dla 50 dywizji piechoty, to powinniśmy w miarę do wojny chyba doczłapać się. Jeżeli chodzi o bieżące zaopotrzebowanie. Tak patrzę, gdzie są karabinsy nasze. Tu są karabinsy. Infantry Equipment nadrobimy w ciągu, 2 lat. Na bieżące potrzeby. A co z wystawieniem nowych dywizji? Cel narodowy, który daje nam polityka pała i stabilkę plus 2. Piękne i robi się tylko 80 dni. W sensie nie cel narodowy, a technologia. Przydatne. Doktrynka wojenna się kręci. Dobrze. No, ciśniemy dalej. Doktrynę pierwszowojenną. Jeżeli do drugiej wojny skończymy pierwszowojenną, to będzie sukces. Tak samo sukcesem jest zatrudnienie w końcu eksperta z doktryny pierwszowojennej. Nie wiem, czy to się kombi. Jego 12% z pierwszej i 2% ogólnie. Ale go wrzucimy, poza tym Armii Expa podbija.
i dzięki temu będziemy szybciej badać teszki. Przepalamy bonus 20%, żeby leciutko przyspieszyć konstrukcję 2. Wszystkie budynki o 3%, w tym cywilki dodatkowo 2%. Te kilku cywilek spróbujemy z do wojny jeszcze machnąć, co by przyspieszyć ten rozwój. Nie wiem, czy jest sens zatrudniać Kwiatkowskiego, czy my nie musimy zaraz zacząć i tak militarek kręcić, żeby potem jeszcze w razie czego forty zbudować. To będzie krótka seria. Lepsze działo przeciwlotnicze, tego bym chciał. Dużo lepsze. Chyba, że to byśmy zraszowali. Jaka jest różnica między działem 75 mm a anti-RM 2? Defensywa to ma lepsze. Brave'ru takie samo, soft attack dużo lepszy, hard attack ciekawe. A, bo to jest taki polski flag 8.8. Ale jaki on drogi w produkcji. Łopanie. Anti-R 14 do 9, piercing 50. Ty, to my pepanców nie będziemy potrzebować. Polskie flaki 75 mm, wzór 39. Rozwiążą sprawę. Heavy Anti-R. Ale ten Heavy Anti-R, bo tutaj to też nie jest taka prosta sprawa. Czy ja tego Heavy Anti-R'a w razie potrzeby mogę władować do tego? A, widzicie, to jest tylko batalion wsparcia. Go nie można na liniowy ładować. Heavy Anti-R'a mogę tylko tu władować. W kilku wariantach, zmotoryzowany albo kawaleryjski. Czyli tak czy siak będziemy musieli jednego i drugiego pelota ciągnąć w rozwoju. Ej, te sztalownie szybko się robią, to mi się podoba. Pierwsza sztalownia się zrobiła, dzięki czemu będziemy mogli ją tutaj wrzucić cyk do produkcji. A kupić kolejną paczkę boksytów. Kolejną paczunię, nawet jeszcze jedną paczunię już zawczasu kupimy. I dzięki czemu będziemy mogli zmniejszyć import sztali. I powinniśmy na tym wyjść generalnie na plus. I mieć zabezpieczoną własną produkcję. Tutaj działa tak, że są zapasy i na przykład jak przez chwilę nam brakuje sztali, aż ta kolejna, ta kolejna sztalownia działa, to nie zużywaj, ale tu w razie czego można sobie troszeczkę zapasu zrobić. Jezus, fabryczki wolne. No dobra, czy my kręcimy... Czy my kręcimy więcej cywilek w takim wypadku? Buduj te cywilki, rozbudujmy na Mazowszu na maksa te cywilki. Powinno oddać. Kurde, nie wiem, czy teraz jest dobre, że my budujemy tu, bo my puste i ta oddamy. To Mazowsze jest takie rozciągnięte na drugą stronę. Może lepiej było się budować w samych Kielcach. No nic, na pewno tu trzeba zwiększyć wydobycie. I potem więcej cywilek. Polska cywilkowa. Z dumą ogłaszam, że mamy marzec 37 i pierwsza wojenna doktryna piechoty zrobiona. Pozostały jeszcze inne gałęzie do dokończenia. Będziemy fokusować na razie najważniejsze rzeczy. Zaczniemy od zwiększenia bonusów Battlefield Support, żeby większe damage zadawać wrogim samolotom i zmniejszać ich Age Superiority. Będziemy przepalać? Tak. Będziemy przepalać Armię Expa, bo ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie zmodernizować tę platę, a przede wszystkim te Armię Expa idzie na szybsze badanie pierwszowojennej doktryny. O, tego, koncert szupyniowski. 2 stabilki. Event Opolski, jej! Centralny okręg przemysłowy. Zrewidowałem troszeczkę nasze założenia. Na pewno tylu cywilek nie wykręcimy. Zrób tam kilka jeszcze cywilek. Nie zatrudniamy też Eugeniusza Kwiatkowskiego, który dawał bonusy, bo zaraz będziemy wrzucać na pewno... Tutaj jest plus 15 do budowy landfortów i militarki plus 5. Także tych żbiczków będziemy musieli wrzucić. PKP, żeby przyspieszyć badania przemysłowe, bo są teraz dla nas ważne. Tutaj cały czas ciśniemy przemysł. Dodatkowe 2 cywilki w Płocku. I jakaś militarka się pojawiła. Tą militarkę wrzuć. Widzę, że sprzętu brakuje najprostszego dla naszych żołnierzy. Czy my potrzebujemy kolejnej sztalowni? No to wygląda, że potrzebujemy kolejnej sztalowni. Nie potrzebujemy już tyle żelaza. Co... To jest dobre. Sorry, potrzebujemy żelaza. Drobny miszmasz się pojawił. Jeszcze więcej żelaza potrzebujemy. No teraz. Potrzebujemy jeszcze jednej sztalowni? Nie, czy to już działa wszystko? Git jest, plus 5. Tylko, że jak zaczną pojawiać się militarki, to więcej tej stali będzie schodzić i więcej stalowni tak czy siak trzeba będzie postawić. Więc wszystko coś za coś. Kurde, fajny jest ten Black Ice. No jak sobie porównamy do podstawki, to nawet takie głupie teszki, jak ktoś lubi przygotowywać się do wojny, nawet takie głupie teszki, że tutaj trzeba rozkminić, co jest potrzebne, co w pierwszej kolejności klikamy, czy warto przepalać. No wiem, że to są niewielkie wartości, tutaj 2%, 5%, 5 Armii Expa przeznaczamy, żeby tam o 16 dni, tak, przyspieszyć, plus minus, ale no
Mnie się podoba to. Tak samo podoba mi się to, że nie potrzebujemy badać wszystkich doktryn pierwszowojennych, tylko potrzebujemy wybadać 67. Obecnie mamy 33, więc jesteśmy w połowie drogi. Bądźmy dobrej myśli, do wojny zdążymy. Teraz zaczynamy badać przy pomocy Armii Expa 2 doradców. Ewentualnie 2 sloty badawcze przeznaczymy na doktrynę. Wow. I cyk. W ciągu 15 dni wybadamy podstawowe... O, bałtycka kooperacja. Szkoda, że nic to nie dawało. Wybadamy podstawowe przeszkody przeciwczołgowe, które leciutko podnoszą 5% hard attack, więc im więcej władujemy w dywizję, tym więcej będzie ogólnie. Efficiency Cap plus 4%. Fluorescencyjne światła. Tak, też wybadamy. Także nawet to przygotowanie głupie do wojny, 3-letnie nasze, w tym wypadku można zamienić na prawdziwą, strategiczną łostę. W grze, jaką jest Grand Strategy Hearts of Iron 4, w końcu incydent na moście Marco Polo, a to oznacza, że troszeczkę War Tension podkręcimy. Slot badawczy i Uniwerek Jagielloński, który daje Civilian Construction Speed plus 7. O kurde, to mieliśmy infrastrukturę militarną, a nie zwróciłem, że to są bonusy. Najgorszy pomysł, bo my zaraz kończymy robić cywilki, ale już za trudno. Uniwerek Jagielloński. Tak patrzę, że zaczynają mieć drobne niedobory prądu. Na razie elektrowni jeszcze nie musimy stawiać, ale w razie czego możemy zmniejszyć zużycie na stocznie. No to trudno, tych trzech niszczycieli do wojny najwyżej nie wystawimy. Trudno, jest jak jest. Organizacja plus walda headquartersów, planning speed, reinforcement rate dla wszystkich 0,5%. Dawaj. Uniwerek Jagielloński zrobiony, no niestety dostaliśmy bonusa, możemy zaspamić Polskę cywilkami, żeby malarz pokoju miał więcej cywilek. Tu już chyba w Atom do wojny kolejny research slot. Ty, a ten research slot jest dedykowany na coś? Ten research slot też jest dedykowany, ale duża rozbieżność, nawet samoloty będziemy mogli pokręcić. No raczej w samolot ja się nie odważę uderzyć. To co, powoli lecimy w polskie bonusy? Do militarków. Chyba trzeba powoli myśleć o stawianiu militarków w naszym kraju i badać technologię do fortów, żeby zwiększyć możliwości budowania tych fortów. Nie wiem, jakieś 8 dookoła zachodniej granicy. Tak patrzę, że mamy 2 sloty na ministra przemysłu, ekonomii. Możemy 2 wrzucić. No pan Kwiatkowski się już spóźni, no bo inne rzeczy musieliśmy wrzucać. Na pewno będziemy potrzebowali ciebie, bo to są forty plus 15 i się zastanawiam, czy pana Romana, że militarki o 5%, to nie jest dużo 5%, czy lepiej nie wrzucić Antoniego Romana, leseferysta, który znacząco boostuje generalnie tak zwany wolny handel, wydajność. Może więcej będą kupować od nas surowców, więc więcej cywilek. Dawaj, zaryzykujemy Antoni Roman. Fokus defensywny się zrobił. Kolejna doktrynka pierwszowojenna za nami. Cała piechota, defensywa plus 6%. Skończył się Armii Exp, nie przyspieszymy. Dobra, to jest, o kurde, 106 dni. Fiu! To trochę długo. Długo bym powiedział. Na pewno polski militaryzm. Zaczynamy, ostatnia cywilka się robi, zaczynamy budować militarki. I tu myślę, że jest dobry moment na zakończenie dzisiejszego odcinka. Więc w następnym odcinku prawdopodobnie będzie już pierwsze tygodnie kampanii wrześniowej, a może następny odcinek będzie już ostatnim. Bo zostało 1,5 roku do wojny, które będziemy musieli się ufortyfikować i przygotować armię. Na razie mamy 50 dywizji przeszkolonych, nie do końca wyposażonych. O zmianie templatki to nikt nigdy nie słyszał. Dziękuję serdecznie za uwagę, przypominam o komentarzach. Dziękuję za oglądanie do końca, do następnego. Cześć, cześć.